Jeśli historia wydawała ci się kiedykolwiek nudna, to po prostu znaczy, że nie trafiłeś jeszcze na sedno historii. To miejsce, gdzie starożytne imperia ożywają, wielkie bitwy nabierają tempa, tak jak w filmie, a sekrety sprzed tysięcy lat potrafią naprawdę zaskoczyć. Bez szkolnej nudy, za to z niesamowitym klimatem, pasją i opowieściami, które wciągają od pierwszych sekund. Wejdź raz i zobacz, że historia naprawdę może uzależniać. Witamy serdecznie po raz kolejny w naszych wieczornych rozmowach. Witam Ciebie, Rafale. Witaj, cześć, witam widzów. I dzisiaj sobie porozmawiamy na temat bardzo ciekawego tematu, który siedzi często albo jest powiązany z tematem, bym powiedział, śmierci klinicznej, w ogóle przede wszystkim śmierci. Ja ten temat dzisiejszej naszej rozmowy nazwałem tak po prostu próbnie tunel po śmierci i światło. Czy to jest naprawdę raj, czy to jest pułapka umysłu? To jest dosyć roboczy temat, ale bardzo ciekawy, jak ten temat się może rozwinąć. Ja może tylko jako wprowadzenie powiem jedną rzecz, że wyobraź sobie, że umierasz i nagle w tunelu widzisz jasne światło. Niektórzy mówią, że to brama do nieba, inni mówią, że jest to jakaś pułapka. I czy to jest coś naprawdę dobrego, czy może to jest coś, co nas po prostu oszukuje? No właśnie, zostańcie z nami, to dzisiaj sobie porozkminiamy troszeczkę ten temat. Ja jeszcze tylko zachęcam w międzyczasie, żeby zaglądać na kanał Rafała. Tutaj niżej znajdziecie ikonki przedzielone, można bardzo szybko się dostać, są tam fantastyczne tematy historyczne. Moi drodzy, kwestia jest tego typu, że ten kanał stale się rozwija, więc go komentujcie. Tam są też rozmowy ze mną troszeczkę na tematy historyczne. Zachęcam, żeby subskrybować, żeby odwiedzać, żeby tam Poczekaj Arturze, bo to chyba mówimy teraz o tym kanale takim bardziej duchowym, bo tutaj rozmawiamy na tematy duchowe, więc to tak bardziej koreluje z tym kanałem duchowym, nie historycznym. Więc akurat będzie ikonka, to damy inną ikonkę. Damy ikonkę po prostu do kanału dotyczącego OBE. Nie ma sprawy, ale przed naszym dzisiejszym spotkaniem też będzie reklama odnośnie tego kanału dotyczącego historii, więc macie dwa kanały. Rozumiem. O tym mówisz teraz. A nawet, żeby, powiem wam szczerze, żeby zrobić galimatias, to ja już taki eksperyment zrobiłem, Rafale, że mogę podłączyć jako współautorzy dwa twoje kanały, więc widzowie będą mieli wtedy dostęp i do jednego twojego, i do drugiego twojego kanału. Będą mogli wybrać co chcą, a myślę, że to będzie bardzo fajne, bo już taki eksperyment robiłem. Tak więc jeszcze tylko tak na koniec chciałbym krótko wyjaśnić, zanim oddam Ci głos, czym jest to doświadczenie bliskie śmierci, czyli NDE, tak? Near Death Experience, bo ludzie na całym świecie opisują, niezależnie od wyznania, od wiary, od narodowości, opisują te podobne rzeczy, to poczucie unoszenia się, przegląd życia, ten tunel ze światłem. No a na końcu opisuje, że tam jest takie właśnie jasne, ciepłe światło. No i pytanie do Ciebie, czy to jest Twoim zdaniem raj, czy po prostu nasz mózg w ostatnich sekundach życia tworzy po prostu jakąś iluzję? No to jest ciekawe pytanie. Ja powiem tylko tak, że temat w ogóle wziął się stąd, że ja jestem totalnie w opozycji do tych wszystkich, którzy uważają, że to jest manipulacja, że to jest jakiś rodzaj więzienia, które ma skłonić nas, czy zmusić, wymusić, czy wprowadzić w kolejny cykl właśnie narodzeń, czyli taki cykl reinkarnacyjny. Ja jestem do tego całkowicie w opozycji ze względu właśnie na doświadczenia ludzi, ale też własne doświadczenia, między innymi właśnie podróży poza ciałem. I o tym dzisiaj chciałbym Wam opowiedzieć. Nie tyle przekonać, co po prostu powiedzieć o tych swoich racjach. Ja przede wszystkim, Arturze, tutaj powiem tak. Badania nad śmiercią kliniczną wskazują, że osoby, które doświadczyły tego typu rzeczy, jak na przykład tunel i światło, albo osobno tunel
tunel zawsze łączy się ze światłem, ale nigdy nie jest tak, że na przykład jest bez światła. Tunel zawsze łączy się ze światłem, ale może być światło bez tunelu. To też jest bardzo ciekawe w relacjach osób doświadczających śmierci klinicznej. I co ciekawe właśnie, czy to jest ostatnia jakaś sekunda tego, co wyrzuca umysł, czyli jakiś rodzaj związków chemicznych z naszego mózgu, czy to już jest coś wykraczającego poza ciało. Badania wskazują, że są to jednak doświadczenia, które wykraczają poza ciało. Na przykład dr Jeffrey Long, który założył Stowarzyszenie Śmierci Klinicznej i zbierał różne relacje, ale również też i badania dotyczące tego, jak działała aparatura w momentach śmierci właśnie osób, które były poddawane na przykład resuscytacji. Oczywiście tam aparatura wskazywała przede wszystkim śmierć mózgu, bo to nie serce, ale mózg umiera jako ostatni. A pomimo tego osoby przychodziły z powrotem po właśnie odzyskaniu jak gdyby tego stanu życia, po przywróceniu do życia, przychodziły z opowieściami między innymi o tunelu, o świetle, o różnych podróżach, które wykraczały jeszcze dalej, jeszcze głębiej, ale też i o jakimś preludium, które następowało, bo między innymi większość z tych osób, które doświadczyły czegoś, bo trzeba też zaznaczyć, że nie każdy, kto doświadcza śmierci klinicznej, przeżywa cokolwiek. To jest tak, że jest bardzo duży odsetek osób, które niczego nie doświadczają, po prostu i są w ciemnej pustce, albo niczego po prostu nie ma, ale też i oni nie czują, że są. A często jest tak, że dopiero drugie doświadczenie śmierci klinicznej jest już takim mistycznym doświadczeniem. A więc te osoby, bo tutaj troszeczkę znowu uciekłem z tematem, te osoby doświadczają tego, gdy ich ciało nie żyje. Jest stwierdzona śmierć mózgu, przede wszystkim mózgu. Często takie doświadczenia też są u osób, które gdzieś tam są reanimowane na ulicy, czy w jakimś miejscu, prawda? Wtedy oczywiście aparaturą nie możemy stwierdzić, ale na przykład tętnem i tak dalej można stwierdzić i to ratownicy mówią, że na przykład osoba zmarła, prawda? Ale są przykłady właśnie już te takie szpitalne, kiedy naprawdę można było wykazać, że mózg nie żyje, pomimo tego doświadczenia jakieś mistyczne, głębokie, bardzo transformujące nastąpiły. I teraz, czy to jest raj? Ty powiedziałeś, czy to jest raj. W mojej ocenie i w ocenie tych osób, które doświadczyły tego, nie jest to jakby koniec tej podróży. To jest tylko przedsionek, to jest tylko przejście. Światło i przede wszystkim światło ma te działanie takie właśnie transformujące. To światło otula, to światło bardzo często jest opisywane jako nie tyle jasne, białe światło, co przede wszystkim ciepłe, czyli ono ma też inne cechy jakby nie tyle temperatury, co jakichś rodzajów emocji, związków emocji. Tutaj mówimy przede wszystkim o takiej akceptacji i miłości, która często pojawia się właśnie w tym świetle. Światło może wystąpić pomimo tego, że nie ma tunelu, to też jest interesujące. Ale przejdźmy może do samego początku. W mojej ocenie, jakby tak odpowiadając wprost na twoje pytanie, nie jest to raj. To jest tylko coś, co kieruje ewentualnie duszą do czegoś więcej. Do tego czegoś, co jest dalej, no to już nie wiem, czy akurat dziś będziemy o tym rozmawiać, ale tak czy inaczej jest to coś naprawdę bardzo przyjemnego i już namacalnie zmieniającego osoby, które tego doświadczają. W ogóle jeżeli chodzi o religię, no to tutaj, wiesz, nawiązując do religii, no to w hinduizmie i buddyzmie mamy światło. Są ścieżki, którym podąża dusza po śmierci, prawda? Jest na przykład ścieżka Bardo, czyli całe te światy, do których trafia na przykład w buddyzmie Pudgala, czyli dusza, i w tych światach Bardo może się właśnie zagubić, patrząc i idąc w kierunku niewłaściwego światła. I to jest jedna jakby z tych relacji, która może tworzyć podwaliny pod jakieś teorie o tym, że światło jest złe i żeby do niego nie iść. Właśnie tybetańska Księga Umarłych. Tyle, że ona też tłumaczy, do jakiego światła nie iść, a do jakiego iść. Te wszystkie światła, które są opisywane na przykład w doświadczeniach śmierci klinicznej, wskazują jednak, że to jest to właściwe światło. I jeszcze powiem coś innego. Czy można tak naprawdę nie wejść do światła? Czy można nie wejść do tunelu?
Nie można. Moi kochani, relacje pokazują jasno. Dusza nagle znajdowała się w tunelu. Nagle pojawiło się światło. To nie jest tak, że ona ma wybór, że ona może zdecydować, że ona może powiedzieć nie, mnie to nie interesuje. Bo w tym świetle i w tym tunelu jest właśnie ta miłość, ta akceptacja. Bardzo często też pojawia się jakaś istota świetlna. I to powoduje, że ta dusza, ta cząstka, która wyszła z ciała i znajduje się w tym miejscu, w tej strukturze, ona jest w jakimś stanie błogostanu, takiej ekstazy. To jest coś, co powoduje, że ona nie myśli tak, jak myśli nasz ego umysł, prawda, teraz, że może coś zdecydować, może wybrać. Nie, ona po prostu poddaje się temu stanowi. On przenika tę małą cząstkę, jaką jest właśnie ta dusza znajdująca się w takiej strukturze. I bardzo dużo jest takich relacji, które mówią właśnie, że to nastąpiło nagle, że to się pojawiło w formie takiej obezwładniającej, ale nie brałbym tego tak pejoratywnie. To nie jest negatywne określenie, to obezwładnienie, bo to było zawsze coś bardzo, bardzo nie tyle przyjemnego tak w formie takiej fizycznej, jakbyśmy to ujęli, ale przede wszystkim psychicznej, takiej duchowej. Człowiek czuł się uwolniony, wolny od wszystkich przywiązań, wszystkich, nie wiem, udręk życia, wszystkich rzeczy, które go dręczyły za życia, nawet tych cierpień, których doświadczał właśnie w postaci jakichś tam bodźców wynikłych z choroby, prawda? Więc to jest coś absolutnie pozytywnego. W chrześcijaństwie na przykład, co możliwe, że też będziesz miał tutaj coś do powiedzenia, opisywane jest światło na końcu drogi. Bardzo dużo jest doświadczeń bliskich śmierci, których właśnie osoby bardzo głęboko wierzące, na przykład w Jezusa, prawda, w Boga, w Ewangelię, one widzą światło na końcu drogi, a istota w tym tunelu, w tym świetle bardzo często jest w postaci Jezusa, co potęguje jak gdyby też wymiar tej wiary tych osób, więc to też, jak można by było to odebrać negatywnie. Naprawdę trudne jest to w ten sposób odebrać. Islam nawet powiada, że istnieje coś takiego jak ten stan pośredni, tak zwana brama, wąska droga, prawda, na końcu której jest właśnie wyraźny jakiś tunel, jakaś symbolika, jasność, światło. Właśnie, czyli religie i to nawet te, które były przed, prawda, te pogańskie, jak animizm, szamanizm, prawda, one też mówią o korytarzu, o jaskini, o drodze. W mitologii Majów mamy wręcz opis światów, które właśnie jawią się w świetle, w tych światłach, które tam dusza może widzieć, prawda. Majowie w ogóle uważają, że ich niebo znajduje się w jakiejś gwieździe umierającej, prawda, w jednej z galaktyk. To też jest światło. Więc jest tych opisów, jeżeli chodzi o nawiązanie do religii, bardzo, bardzo dużo. Tak naprawdę wątpliwości pojawiły się w gnostycyzmie, gdzie pojawił się wątek życia jako cierpienia, jako więzienia. I pojawił się wątek także istot, które kontrolują, żeby dusza jakby się z tego nie wyzwoliła, jeżeli nie porzuci ciała, tak nie porzuci go tak generalnie, tak całkowicie, prawda? Stąd różnego rodzaju właśnie te ascezy, stąd właśnie ta ścieżka, że wszystko co cielesne jest złe, materialne jest złe, że tylko trzeba się poddawać tylko i wyłącznie poznaniu właśnie tego mistycyzmu, czy właśnie Boga, czy cokolwiek wszystkiego, co wykracza poza jakby tą iluzję materii. I to dopiero może ewentualnie nas wyzwolić z cyklu tych wcieleń reinkarnacyjnych. Widzisz, myślę, że te wątpliwości, przede wszystkim właśnie ktoś uchwycił jakieś tam wątki, jakieś wyrwane z kontekstu zdania, może właśnie z tybetańskiej Księgi Umarłych, uczepił się jakiegoś doświadczenia, osobę, która doświadczyła OB. Pamiętajmy, że śmierć kliniczna a OB to jest coś bliskoznacznego, ale niekoniecznie tożsamego, tego samego. To jest zupełnie inne doświadczenie. NDE jest bardzo głębokim doświadczeniem, nie mamy ciała, to jest już coś, w co wchodzimy całkowicie, nie ma jakby drogi powrotnej. W OB jest cały czas ciało, a jeżeli jest ciało, to my też w OB przejawiamy charakter tego ciała. Bardzo często posługujemy się naszym racjonalnym umysłem, bardzo często jest w tym na przykład instynkt samozachowawczy. W NDE ludzie o tym nie mówią tylko o tych aspektach mówią tylko w tej początkowej fazie, kiedy też jest OB.
Mhm. Bo bardzo dużo osób doświadczących NDE mówi, że doświadczyło także projekcji astralnej, szczególnie na samym początku, zanim pojawiło się światło albo tunel. Mhm. W projekcjach astralnych typu OB nie pojawia się tunel, światło czasem się pojawia się jakaś istota, ale to nie jest tego samego smaku, tego samego wymiaru, jak w tych doświadczeniach NDE. Mhm. Do tych doświadczeń NDE oczywiście przejdziemy, będę tutaj też starał się przedstawić różne relacje osób, które doświadczyły, żeby wam unaocznić, że to naprawdę jest coś wspaniałego, a nie jak niektórzy twierdzą coś negatywnego. Mhm. No ja tutaj ci wejdę tylko w słowo, wiesz, Rafale, bo wiesz, niektórzy mówią, że kiedy weszli w ten tunel, to czuli nieskończoną miłość i nieskończony spokój, jakby wracali do jakiegoś domu. Natomiast inni twierdzą, że światło ich przyciągało, ale czuli jakiś dziwny niepokój, jakby wchodzili w coś, gdzie nie powinni wchodzić, no nie? Dlaczego te doświadczenia są tak różne i co tak naprawdę one mogą oznaczać? Wiesz co, ja osobiście nie spotkałem się z relacjami, że był jakiś odbiór negatywny. Być może na samym początku, kiedy coś się pojawiło, wiadomo, jest to coś nieznanego, no, wiadomo, jeżeli jesteśmy przywiązani do życia, to coś, co jest po śmierci, to jest zawsze w jakimś sensie nieznane, ze względu na naszą amnezję taką urodzeniową. Więc jeżeli pojawia się coś nieznanego, to dopóki jeszcze pracuje nasz taki racjonalny umysł, analityczny, często sceptyczny, to wtedy być może pojawia się niepokój. Być może to jest relacja osób, które doświadczyły tego innego światła, które opisuje tybetańska Księga Umarłych. Jak rozpoznać to światło? Otóż te światło, do którego powinniśmy podążać, powinno być głębokie, powinno mieć głębię, powinno mieć wielowymiarowość, powinno mieć fraktalność, powinno być ciepłe, powinno jawić się właśnie tą energią akceptacji i miłości. A światło, do którego nie powinniśmy podążać, jest matowe, bardzo często w różnych kolorach, jak czerwień, niebieskie, odcienie właśnie różnego rodzaju właśnie niebieskiego, błękitnego. I to światło na ogół jest płaskie. To światło w tybetańskiej Księdze Umarłych jest jasno powiedziane. Ono wprowadza pudgalę, czyli duszę, do świata jakichś przekonań. Do świata na przykład piekielnego, do jakiegoś przekonania o raju, który nigdy tym rajem nie będzie, prawda? Czyli to jest właśnie ta ucieczka. I to na ogół to światło pojawia się w momencie niepewności, w momencie jakichś rozterek i w momencie lęku. Czyli tak naprawdę dusza po śmierci sama przyciąga światło pod wpływem swoich własnych emocji, które reprezentuje. Na to też warto zwrócić uwagę. Czyli śmierć, taka doskonała śmierć, która nie błądzi, powinna być spokojna. Powinniśmy pracować nad lękiem przed śmiercią, ponieważ to tak naprawdę lęk może spowodować ewentualne zagubienie po śmierci, jeżeli oczywiście takie zagubienie istnieje, bo też nie mamy jakby dowodów, ponieważ wiadomo, no mamy tutaj relacje na przykład osób poddających się jak na przykład regresji hipnotycznej, które mówią o tym, co było między wcieleniami, prawda, ale bardzo często te relacje niekoniecznie zgadzają się z relacjami osób, które doświadczają śmierci klinicznej albo tych, które doświadczają OB. Są oczywiście jakieś spójne elementy, bardzo dużo spójnych elementów, ale są też takie, które występują tylko w regresji hipnotycznej, a nie występują na przykład w zjawiskach OB. Więc no jeżeli czegoś nie ma, co moglibyśmy potwierdzić, możemy tylko i wyłącznie przypuszczać, że może tak jest. No i właśnie te przypuszczenia bardzo często są fundamentem dla tych teorii spiskowych mówiących właśnie o tym więzieniu, że Ziemia to więzienie, prawda, a tunel jest właśnie tuleją, która wpycha duszę od razu do następnego ciała, do widzenia, prawda, albo że ktoś tam nas sądzi, że rozlicza nas z tego życia i tak dalej. Osoby, które doświadczają śmierci klinicznej nie mówią nigdy, nie mówią, że to jest jakiś sąd, w którym ty się czujesz winny. Mówią o akceptacji i ewentualnej pomocy, wsparciu tej istoty światła, która naprowadza na te różne elementy życia tej osoby, która przeżyła życie, a żeby mogła więcej, głębiej zrozumieć, co tak naprawdę się stało, czego doświadczyła. Co ciekawe, te osoby mówią na ogół, że one mogą doświadczać nie tylko tego, co same czuły w danym wydarzeniu swojego życia, ale co czuła osoba, którą na przykład skrzywdziły w jakiś sposób. I to daje im pełne spektrum zrozumienia, co tak naprawdę zaszło w ich życiu, jaką osobą były.
tak naprawdę same siebie osądzają w jakimś sensie. Tyle, że to nigdy nie jest surowy osąd. On jest zawsze taki pełny miłości, takiego zrozumienia dla samego siebie. Zresztą wspieranym jest taki obraz siebie właśnie przez tą istotę światła, która tam naprowadza czy pokazuje, bo często tam jest jakiś rodzaj takiego filmu wyświetlanego właśnie, pokazującego cały cykl tego naszego życia, od dzieciństwa po śmierć, prawda, te różne sytuacje, które możemy przeżywać i tak dalej. Więc myślę, że te teorie niewchodzenia do tunelu to jest taki konstrukt współczesny, powstaje właśnie z nieufności wobec takiej rzeczywistości, potrzeby kontroli nad tym, co jest nieznane. Wiesz, ja myślę, że my teraz w ogóle w tej dobie takiej technologicznej nam się wydaje, że my tak wszystko kontrolujemy, prawda? Ale co my tak naprawdę kontrolujemy? Tak naprawdę jak astronauci są w kosmosie i patrzą na tą naszą planetę, no to też takie, wiesz, czy ona jest nasza, no to widzą po prostu jak drobna jest, jak krucha, jakie to jest małe wobec tej wieczności, która nas otacza. A nam wydaje się, że my po prostu opanowaliśmy naturę, że potrafimy je kontrolować, modyfikować, transformować, prawda? Za niedługo będziemy terraformować w ogóle planety jakieś w Układzie Słonecznym i tak dalej. Tak naprawdę wystarczy tąpnięcie, nie wiem, płyt tektonicznych, jakiś większy monsun albo huragan i całe osiedla ludzkie leżą, ludzie umierają, tracimy prąd, żywność, wystarczy jakaś zmiana klimatu, kilka stopni w te albo we w te i tak naprawdę giną całe cywilizacje. My tak naprawdę niczego nie kontrolujemy i prawdopodobnie nie będziemy nigdy kontrolować natury w takim stopniu, jakim dawałoby nam taki rodzaj stabilizacji, że jesteśmy pewni, że przeżyjemy następne 500 lat w totalnym dobrobycie albo spokoju. No, widocznie nie jesteśmy aż tak wspaniali, tak błyskotliwi. No właśnie, widzisz, mi się bardzo podobał jeden komentarz w internecie, kiedy wymyślili tą epidemię, pseudopandemię serowida, no nie? I opowiadali i nagle Dzień dobry TVN, czy pytanie na śniadanie zapraszało specjalistów, lekarzy, jak myć ręce, tak? Przypomnij sobie, no była taka sytuacja i ktoś kiedyś napisał takiego mema, że wczoraj podbijaliśmy kosmos, dziś uczymy się dupę wycierać, nie? I potem myć ręce, nie? No wiesz, żeby specjalistę do tego wziąć, no to już jest po prostu, powiem Ci szczerze, żałosne. Ale powiem Ci coś takiego z tej naukowej perspektywy. Neurolodzy twierdzą, że to jest efekt niedotlenienia mózgu albo jakiegoś wpływu endorfin na nasze ciało. I ten wpływ endorfin na nasze ciało daje taki ostatni pokaz piękna. Z kolei wiesz, mistyczni badacze mówią, że jest to portal do jakiejś tam wyższej świadomości, bym powiedział. Pytanie, czy jest to znak, że czeka nas coś dobrego, czy jest to jedynie taki hologram naszej psychiki? No to pomijając fakt, że zawsze znajdą się sceptycy, którzy będą starali się właśnie, szczególnie tacy umocowani w tym takim scjentyzmie, prawda, że jedyne co istnieje to to, co możemy dotknąć, prawda, no jest mnóstwo osób totalnie nastawionych materialnie do życia. To jest też religia, wierzą tylko i wyłącznie w naturę, w biologię, prawda, w chemię, fizykę i tak dalej. No jak wiemy już badanie samego kosmosu podważa wiele różnych teorii i prawdopodobnie będzie to jeszcze niejednokrotnie podważane wszystko to, co uważa się za totalnie już prawdziwe i ostateczne, więc nauka tak naprawdę cały czas się uczy. Jednocześnie nauka nigdy nie potrafi się nauczyć, ażeby też spojrzeć na te różne relacje, te doświadczenia mistyczne, na coś właśnie jak naukowego. Są oczywiście naukowcy, którzy badają tego typu przypadki, jak na przykład właśnie ten wspomniany dr Long, który założył już w latach 70. bodaj właśnie to stowarzyszenie Near Death Experience Research Foundation w Seattle w Stanach Zjednoczonych. Różne uniwersytety, głównie w Stanach Zjednoczonych, badają te zjawiska, zbierają te relacje. I to jest właśnie środowisko lekarzy, co ciekawe. Jest przecież Eben Alexander, który jest sam neurochirurgiem, sam doświadczył śmierci klinicznej i on absolutnie, zanim tego nie doświadczył, uważał właśnie tak, jak tutaj wspomniałeś, że to jest jakiś rodzaj tam jakiegoś wpływu, prawda, tego, tamtego, prawda, że to wszystko jest iluzja, fantazja, że halucynacja, prawda, no ale jak doświadczył, właśnie subiektywne doświadczenie jest jedynym dowodem, który jest w stanie przekonać osobę
osobę, która twierdzi tak czy siak, że jest jednak inaczej. No i on właśnie też zmienił zdanie pod wpływem swojego własnego doświadczenia. Spójrzmy teraz na te relacje, które mówią właśnie o tym pozytywnym aspekcie, o którym wspomniałeś, prawda? Bo jeżeli nawet to jest halucynacja, to czy ona nam daje coś pozytywnego, czy coś negatywnego, tak? A więc zdecydowana większość osób, która właśnie z tym tunelem w jakimś sensie się połączyła, z tym światłem, mówi o doświadczeniu przede wszystkim tej miłości, prawda? Taki głęboki wgląd w samego siebie, przechodzenia właśnie takiej transformacji. Większość, wszyscy niemal, którzy doświadczyli śmierci klinicznej, w większości przypadków mówili, że nie chcą wracać z powrotem do życia. Jednocześnie bardzo, no w zasadzie wszyscy, którzy wrócili, jednak dostali informację, że muszą wrócić, ponieważ jest coś ważnego jeszcze do zrobienia. I co ciekawe, pomimo tego, że doświadczyły czegoś tak wspaniałego, fenomenalnego, czego nigdy jeszcze do tej pory w życiu nie doświadczyły, po powrocie do życia ani jedna z tych osób nie myśli o samobójstwie, żeby przyspieszyć proces śmierci, żeby wrócić, prawda, do tego światła, żeby poczuć się znowu w tym błogostanie. One wiedzą, one biorą odpowiedzialność za swoje życie. To jest jeden element właśnie z tej transformacji, o której wspominam. Transformacji, która ma szereg różnych czynników, ponieważ osoby, które właśnie doświadczają śmierci klinicznej, doświadczają kontaktu z tym światłem, z tym tunelem, one przede wszystkim mają tak, i to badania wykazują, wzrost empatii i troski o innych ludzi. Zaczynają dostrzegać, że nie są same, czyli niweluje się jakby to ego, to fałszywe ego. Znaczący spadek lęku przed śmiercią, czyli mniej boją się wszystkiego, czego doświadczają w życiu. Są bardziej jak gdyby i nie tyle odpowiedzialne za swoje czyny i za słowa, ale też i wiedzą, że nie muszą się bać, żeby wyrazić na przykład swoje zdanie. Mają silniejszą wiarę w istnienie życia po śmierci. I to jest niezależnie, czy wierzą w jakąś religię, czy nie wierzą. Na ogół osoby, które są ateistami, nagle po prostu zaczynają w coś wierzyć, czy to jest jakaś religia, czy to nie jest religia, wierzą, że istnieje życie po śmierci. Czy to już jest jakiś rodzaj wiary, prawda? No i przede wszystkim wszyscy zaczynają interesować się duchowością, nie tyle w takim aspekcie religijnym, co takim właśnie agnostycznym, czyli one jakby same próbują się czegoś dowiedzieć, próbują się zmienić, nauczyć czegoś właśnie związanego z tym, jak postępować w życiu. Same poszukują nowych wartości, które by nimi kierowały w życiu. Przestają się przywiązywać tak do materii, do opinii innych ludzi. No i tak jak wcześniej wspomniałem też o tym ego, też i maleje pokora, znaczy zwiększa się pokora do życia. Po prostu bardziej szanują życie. Czyli to nie jest tak, że uważają, pomimo tego, że odrzucają jakby to przywiązanie do materii. To znaczy, wiesz, no nie, tak generalnie to nie chodzi o to, że nagle po prostu rzucają majątek, prawda, idą na poniewierkę i gdzieś tam medytują sobie w lesie, tak ja nie wiem, jak Gautama Buddha, tylko po prostu chodzi o to, że nie gonią tak na przykład za pieniędzmi. Wiedzą, że to jest strata czasu na dłuższą metę, że życie służy czemuś innemu. Bardzo dużo osób, które za życia goniły za pieniędzmi, zdobyły ogromne majątki albo jakieś stanowiska szanowane, po śmierci klinicznej nagle zmieniają pracę. Zmieniają na taką pracę, która jest mniej stresowa, albo w ogóle nie pracują, bo stwierdzają, że w zasadzie to one już mają wszystko i nie potrzebują więcej. Czyli zobacz, jak wielka transformacja. Zaczynają się dzielić też tym, co zdobyły wcześniej z innymi ludźmi, którzy autentycznie na przykład czegoś mogą potrzebować, prawda? Nie mówię o jakimś rozdawaniu na jałmużnę całej wartości swojego życia, tego wszystkiego, co się człowiek tam kiedyś dorobił, ale po prostu takie rozsądne dzielenie się tym, co mam, z myślą o tym, żeby ten drugi człowiek też mógł poczuć się jakoś lepiej w tym swoim życiu. Ta empatia, prawda? Są też na przykład badania właśnie naukowców z Seattle pod przewodnictwem Melvina Morsa, w którym przeanalizowano kilkaset, ponad 400 przypadków, w tej chwili zdecydowanie więcej, ponieważ ja tutaj sięgam do badań, które pochodzą sprzed 5 lat. Osób, które właśnie doświadczyły tej pogranicza śmierci, tych stanów doświadczania pogranicza śmierci, tych stanów granicznych, w perspektywie czasu. Co się stało z nimi w perspektywie czasu? Bo wiesz, bo to jest tak, jak czasem niektórzy mówią, dobra, jak na narkotykach, weźmiesz jakiś psychodelik, prawda, tam przez tydzień jesteś, o, jaki ty jesteś święty, nie? Jak ty tutaj teraz nagle się zmieniasz, a potem wracasz z powrotem na te swoje tory i aby wrócić, to albo bierzesz następną dawkę, albo po prostu zaczynasz coś z sobą robić, żeby autentycznie być tą osobą, którą byłeś po wzięciu narkotyku. U osób doświadczających śmierci klinicznej
te skutki są naprawdę długofalowe. To jest tak, że one już do końca życia, one są po prostu inne. I tu właśnie jest spadek lęku przed śmiercią, to są te czynniki najbardziej wiodące, większy zapał do życia, bardziej pozytywne nastawienie do życia, wzrost dojrzałości emocjonalnej, szczególnie widoczny na przykład u dzieci. Tutaj akurat, jeżeli chodzi o te dzieci, to nie tylko te, które doświadczyły śmierci klinicznej, ale te, które doświadczyły śmierci na przykład bliskiej osoby. Jest, bo tutaj akurat te badania też badają na przykład osoby, które współdoświadczają śmierci. Dzieci, które doświadczają śmierci na przykład swojego rodzica, tak naprawdę mają większą dojrzałość emocjonalną niż te, które żyją w dobrobycie i na przykład, wiesz, no mają tą dwójkę swoich rodziców do końca życia, w zasadzie cały czas ich wspierają i tak dalej. No wiadomo, takie dziecko musi się bardziej jak gdyby wziąć w garść, tak? To tak jak mówimy, de facto jest bardziej dojrzały i bardziej odpowiedzialny jako później dorosły człowiek. No jest też wzrost ewidentny wrażliwości duchowej. Czyli widzisz, cały czas tutaj mówię o takich pozytywnych aspektach tego, czego doświadczamy w tunelu i pod wpływem tego światła. Jeżeli chodzi o te inne relacje, o których na przykład ty wspomniałeś, to słuchaj, naprawdę, przeczytałem wiele publikacji, głównie Raimunda Moody'ego, który tutaj w Polsce bardzo obszernie opisywał to w wielu publikacjach, różne relacje też także i w internecie, prawda, osób, które doświadczyły. Ja nie spotkałem się z żadną z relacji od osoby, która by później była gorsza, która byłaby po prostu, wiesz, nastawiona jakoś tak negatywnie do życia, która by uważała, że właśnie to jest jakaś reinkarnacyjna pułapka. Wydaje mi się, że to się bierze przede wszystkim u osób, które interpretują doświadczenia innych, ale same niczego nie doświadczyły. Stąd ta błędna analiza umysłowa, czyli znów ten materialny, taki monologiczna obserwacja, czyli to badanie naukowe kogoś, empiryczne, bez własnego doświadczenia. Bez własnego doświadczenia nigdy nie zrozumiemy, co tak naprawdę przeżyła ta osoba, która doświadczyła. Czyli no, myślę, że w tym jest ten szkopuł, że właśnie te osoby dlatego tak błędnie to widzą, tak błędnie to rozumują. Co ciekawe, w internecie możecie znaleźć, tutaj mówię do widzów, osoby, które są wybitnie inteligentne, które oponują, które optują za właśnie tą teorią wiecznej niewoli reinkarnacyjnej, tunelu, który ma zniewolić, archontach, które po prostu tam, wiecie, łapią i wrzucają, a jeszcze większe cierpienie, prawda, jeszcze więcej musi doświadczyć tego cierpienia, bo pozyskują jakiś rodzaj energii, prawda, jak te elity, które wypijają krew dzieci, żeby mieć więcej mocy. Dla mnie to jest po prostu coś bardzo oderwanego od rzeczywistości i wręcz przeciwstawnego do tego, co reprezentują te osoby intelektualnie. Nie będę wymieniał tutaj, kto reprezentuje taką tendencję do myślenia właśnie w takich kategoriach, ale patrząc na to, jak bardzo jest to popularne, jak wiele wyświetleń jest na przykład tych filmów i gdzie te osoby się pokazują, to wydaje mi się, że chyba cały świat w tej chwili jest bardzo zagubiony pod tym względem, bo zdecydowanie bardziej lubią ludzie słuchać o tym, że są uwięzieni, niż o tym, że życie jest ogromną szansą na bycie lepszym. To jest coś, no nie wiem, no nie chcę jakby tego oceniać, ale trochę czasem mnie to niepokoi, a potem skupiam się jednak na tym, że życie jest wspaniałe i nie warto się tym przejmować. No właśnie, widzisz, powiem coś takiego. Mnie ciekawi po prostu, to jest takie też pytanie otwarte do widza, mnie ciekawi po prostu, co wy byście wybrali? Czy byście wybrali to wejście w te jasne światło i w to ryzyko nieznanego? Czy też wybralibyście powrót do życia, żeby przeżyć jeszcze raz swoje te same doświadczenia? To jest kwestia tego typu, że ja naprawdę serdecznie zachęcam, żeby napisać o tym w komentarzu. Tak jak mówię, ja tutaj zamieszczam też reklamę jednego i drugiego kanału Rafała. Zachęcam, żeby tam sobie zajrzeć bez najmniejszego problemu. Zawsze coś ciekawego można zobaczyć i pogłębić swoją wiedzę na ten temat. Temat, który dzisiaj poruszyliśmy, to jest tunel po śmierci i światło. Czy jest to raj, czy pułapka? No powiem szczerze, jedno jest pewne, że te doświadczenia zmieniają życie ludzi na zawsze, tak? No jeżeli właśnie będziesz chciał się więcej dowiedzieć na temat NDE i tajemnicach świadomości,
no to zaglądaj częściej na mój kanał, na nasze wieczorne rozmowy, na kanał Rafała, bo też w kolejnych filmach odkryjemy rzeczy, które być może wstrząsną nawet Twoim spojrzeniem na życie i na śmierć. Ja ze swojej strony, Rafale, bardzo dziękuję Ci serdecznie za dzisiejsze spotkanie. Ja również dziękuję, to ja, bo nie zdążyłem, nawet nie zauważyłem, że tak szybko minął ten czas. Ja tylko jeszcze zacytuję jedną taką bardzo krótką relację osoby, która doświadczyła, bez mojej jakiejkolwiek interpretacji i komentarza, tak na samo zakończenie, żeby ludzie po prostu sami wyciągnęli pewne wnioski. Bardzo krótka, dwuzdaniowa jakby relacja. To doświadczenie towarzyszy mi na każdym kroku, każdego dnia. Zostało jakby wdrukowane w mój umysł. Gdy się złoszczę albo dopada mnie przygnębienie, przypomina mi się, że świat jest piękny i każdy ma w nim coś do zrobienia. Dziękuję. Dzięki ogromne, czekamy na Wasze komentarze. Odwiedzajcie kanał Rafała, mój kanał, lajkujcie, subskrybujcie, udostępniajcie gdzie tylko możecie znajomym i również na forach społecznych. Im nas więcej jest, tym po prostu lepiej, bo jest większa burza mózgów. Dzięki raz jeszcze, Rafale, za poświęcony czas. Dziękuję bardzo. Pozdrawiamy serdecznie i do następnego razu.